Kamerę samochodową Xiaomi 7.0 MI Pro z dodatkowym modułem GPS kupiłem na AliExpress w cenie 263 zł, już z wysyłką. Dojechała do mnie na trzeci dzień roboczy, ponieważ dostępna była w polskim magazynie. Zanim ją zamówiłem, sprawdziłem ceny w znanych mi polskich źródłach i okazało się, że w okolicach tej ceny kupiłbym tę kamerę bez modułu GPS, czyli zaoszczędziłem około 100 zł. Oczywiście, jak na Xiaomi przystało, jakość wykonania i opakowania na wysokim poziomie. Żaden ich produkt, który posiadam lub posiadałem, nie zajeżdżał chińską tandetą pomimo ceny. Wcześniej miałem już dwa rejestratory tej marki, Xiaomi Yi-Cam, którą testowałem i sprzedałem w tym odcinku z okazjami, oraz Xiaomi Mi-Cam, którą używałem prawie 2 lata i właśnie spyliłem ją Wasylowi, jak dojechała do mnie ta kamerka. W zestawie mamy rejestrator, element montażowy z taśmą samoprzylepną. W tym przypadku będzie on zbędny, bo zastępuje go moduł GPS. Podoba mi się patent z folią adhezyjną, którą naklejamy na szybę i dopiero na nią przyklejamy element montażowy. Jest też bardzo długi kabel zasilający, który można ładnie ukryć pod tapicerką, zasilacz do gniazda zapalniczki i narzędzie, które ułatwi nam wciśnięcie przewodu zasilającego pod tapicerkę. A teraz praktyczny test. Zamontowałem rejestrator w optymalnym miejscu. Warto przymierzyć i sprawdzić przed przyklejeniem, co widzi kamera. Oczywiście najlepsze miejsce to takie, gdzie obiektyw będzie pośrodku górnej krawędzi szyby pod lusterkiem. Z uwagi na to, że moje auto posiada dosyć duży czujnik deszczu i umieszczenie rejestratora pod nim ograniczałoby mi pole widzenia, zamontowałem ją po lewej stronie owego czujnika. Kąt widzenia kamery 140 stopni jest na tyle szeroki, że pomimo braku możliwości regulacji jej w poziomie, widzi wszystko, co trzeba. Maksymalna rozdzielczość to Super Full HD, czyli 2592 na 1944p i zapis 30 klatek na sekundę. Jakość nagrań jest wyśmienita. Do przeglądania i ściągania zapisanych plików, wygodnej regulacji parametrów oraz do upgrade'u firmware'u wymagana jest aplikacja o nazwie 7.0 MI. Rejestrator posiada zaawansowany system wspomagania kierowcy, tzw. ADAS, i działa on tylko gdy posiadamy dedykowany moduł GPS. Co nam daje ADAS? Po odpowiednim skalibrowaniu system ostrzega nas głosowo w języku angielskim o zjechaniu z osi jezdni przy prędkości powyżej 80 km/h, zbyt szybkim zbliżaniu się do pojazdu przed nami oraz gdy stojąc na światłach lub w korku pojazd przed nami ruszył. Możemy sami zdecydować, których ostrzeżeń potrzebujemy, a których nie. W wersji firmware sprzed prawie roku, która zainstalowana była na zakupionym przeze mnie urządzeniu, nie były widoczne dodatkowe dane, które wydają się być oczywiste przy module GPS, czyli współrzędne geograficzne oraz prędkość, z jaką jedziemy. Po upgrade'zie firmware'u do 1.05 NA z czerwca tego roku jest wszystko, co trzeba. Dane GPS pojawiają się tylko przy odtwarzaniu nagrań w rejestratorze lub w aplikacji na smartfonie. Nie są zapisane na klatkach filmu. Rejestrator posiada również funkcję sterowania głosem i obsługuje 4 komendy w języku angielskim. Take picture. Zrób zdjęcie. Photo taken. Record video. Start recording emergency video. Nagrywaj wideo, czyli zdarzenie chronione przed nadpisaniem. Recording complete. Turn on screen. Włącz ekran. The display is on. Turn off screen. Wyłącz The ekran. display is off. Jak zauważyliście, działa to bardzo sprawnie i uważam, że to przydatna funkcja, a w szczególności dwie pierwsze komendy, czyli zrobienie zdjęcia oraz zabezpieczenie nagrania ze zdarzenia. Kamerka posiada również tryb parkingowy, na którym bardzo mi zależało. Jeżeli podłączymy zasilanie rejestratora ze stacyjki, to dzięki wbudowanej baterii o pojemności 500 mAh po zaparkowaniu auta może on czuwać przez jakiś czas w tym trybie. Sprawdziłem zadziałanie tego trybu po 16 godzinach od zaparkowania auta i bez problemu się uruchomił. W tym czasie dokonał jednego nagrania.
Możemy też podłączyć rejestrator pod stałe zasilanie i wtedy ustawiamy w menu czas w zakresie od 20 do 50 minut, po którym rejestrator ma przejść w tryb parkingowy, czyli czas bez ruchu od momentu zatrzymania. Odpowiada za to moduł GPS. Tryb parkingowy posiada 2 stopnie czułości, niski i wysoki. Po wykryciu wstrząsu o odpowiedniej mocy kamera załącza się i rejestruje 1-minutowe wideo. Przy wysokim stopniu czułości wystarczy umiarkowane puknięcie w auto, aby rejestrator zaczął nagrywać. To bardzo przydatna funkcja do wykrycia sprawcy np. stłuczki parkingowej. Po powrocie do auta i ponownym przekręcaniu stacyjki, rejestrator poinformuje nas o zarejestrowaniu w czasie naszej nieobecności jakiegoś zdarzenia, zachęcając do sprawdzenia zapisu. There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Takie nagranie w trybie parkingowym oznaczone jest literką P. Oczywiście, jak większość urządzeń tego typu, posiada także czujnik kolizyjny, który zabezpieczy nagranie z takiego zdarzenia. Na tę chwilę uważam ten sprzęt za bardzo udany zakup, głównie ze względu na kompaktowość, rozbudowaną funkcjonalność, która mocno wspomaga komfort kierowcy, czyli ADAS, GPS, komendy głosowe, tryb parkingowy oraz przede wszystkim jakość nagrań.